That's a gorgeous look. Hi, it's your meme mom, and this video is going to be in Polish as well, so switch the subtitles on right now. Cześć! Dzisiaj cofniemy się w czasie do lat 50. XX wieku. I zazwyczaj, kiedy mówię lata 50. XX wieku, to wszyscy myślą ogromne halki, spódnice z koła, Elvis Presley. Ale kiedy powiem lata 50. XX wieku w Polsce, to już jest troszkę inaczej. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że w Polsce było wtedy srogo. Lata 50., mówię tutaj o pierwszej połowie, to był taki gruby stalinizm. Ogólnie strój to było jedno z najmniejszych zmartwień, jakie ludzie mieli na głowie. Trochę większym zmartwieniem było to, żeby nie powiedzieć czegoś niewłaściwego, żeby nie wylądować w więzieniu na przykład. Ale jeśli ktoś miał trochę czasu i ochoty, mógł również zajmować się modą. Ale nie było łatwo. Nie było łatwo, bo moda była uznawana za taki wynalazek bardzo zachodni. Moda była czymś takim bardzo amerykańskim, czymś takim bez sensu, bo po co się tym zajmować, skoro się jedzie traktorem. I tak naprawdę jeśli ktoś się interesował modą, to z góry był odrobinę podejrzany, bo mógł w ten sposób pokazywać, że jest w jakiś sposób związany właśnie z tą kulturą zachodnią, tą wrogą kulturą. Więc ogólnie było kiepsko, jeśli o to chodzi. Były oczywiście jakieś tam polskie czasopisma, były różne centrale odzieżowe, które produkowały... Jakby odzież była produkowana, natomiast w wielu wspomnieniach się pojawia ten motyw, że ta odzież była słabiutka, że ta odzież była złej jakości, że te kroje w ogóle nijak się miały do tego, co było modne, że one były kilka lat tak naprawdę do tyłu, że tkaniny, nie wiem, były jakieś takie zgrzebne i wykonane z czegoś szorstkiego, że w sumie nie dało się tego nosić, więc tak naprawdę większość Polek, którym zależało na tym, żeby wyglądać i w miarę jakoś tak się prezentować elegancko i modnie, musiało sobie radzić w inne sposoby. Na przykład moja babcia miała ciocię w Ameryce, taką przysłowiową ciocię w Ameryce i od tej cioci w Ameryce dostawała paczki, w tych paczkach były cudawianki. My do teraz mamy kilka tych amerykańskich sukienek i faktycznie widać, że no one są bardzo dobrze wykonane nawet z dzisiejszego punktu widzenia, więc domyślam się, że tam ile to było lat temu? Dawno temu. To musiało robić jeszcze ogromne wrażenie, zwłaszcza jeśli się to porównywało z takimi rodzimymi wyrobami, które były trochę na odwalsie. Jeśli ktoś nie miał takiej cioci w Ameryce, to mógł się ratować kupowaniem na ciuchach, czyli po prostu na targach, gdzie ludzie sprzedawali te rzeczy z paczek. Ewentualnie zostawało szycie albo samemu, albo z pomocą krawcowej, która była bardzo wtedy poważaną instytucją. Każda rodzina prawie miała swoją taką dedykowaną krawcową i to był skarb. Filemon! Ogólnie opłacało się, jeśli ktoś umiał szyć. I jeśli ktoś umiał kombinować z dziwnych materiałów w stroje, to było też bardzo opłacalne. A ty nie umiesz szyć! Nie umiesz! Natomiast jeśli się porówna zdjęcia z epoki, ze zdjęciami właśnie, nie wiem, z Francji, Wielkiej Brytanii czy Ameryki, no to jest spora różnica. I nie mówię, że Polki wyglądały gorzej, tylko po prostu wyglądały zupełnie inaczej. I jeśli pomyślimy o samym kroju, to te sukienki z takiej mody mainstreamowej były rzeczywiście takie dość obszerne, ładne wzorki kolorowe, królowały takie eleganckie dodatki, nie wiem, każda kobieta, może nie każda, ale dużo kobiet nosiło naraz perły, rękawiczki, okulary, szpileczki i tak dalej. Natomiast w Polsce w tym czasie, zwłaszcza jeśli chodzi o sam początek lat 50., byliśmy kilka lat do tyłu i tak naprawdę dużo kobiet donoszało jeszcze modę wojenną. Widać to zwłaszcza po fryzurach, które w latach 50. w innych krajach jakby szybko się skróciły i te włosy były króciutkie, zwłaszcza na samym początku lat 50. Natomiast w Polsce tak praktycznie do połowy lat 50. kobiety nosiły jeszcze włosy do ramion, czyli ta różnica była dość spora. Oczywiście nie wszystkie, ale jednak sam fakt, że te włosy jakoś przetrwały, podczas gdy w innych częściach świata zostały szybko ścięte, no jakby pokazuje też, że byliśmy trochę odcięci od tych wpływów zagranicznych i tak naprawdę wszystko do nas docierało ze znacznym opóźnieniem. Dobra. Tyle wstępu może, potem będę jeszcze coś tam dopowiadać, a ponieważ nie chcę dłużej paradować przed kamerą wyglądając jak ciocia Marysia, to się tego pozbędę teraz w tej chwili. Albo wiecie co, zacznę od soczewek. To jest stały element moich Get Ready With Me i ludzie uwielbiają oglądać, jak wsadzam sobie palce do oczu, dlatego zaczniemy od soczewek.
Teraz tak, chodzi o to, że ja mam włosy w tej chwili sięgające mniej więcej do ramion, może ciut za, a w latach 50. jednak taka mainstreamowa moda promowała włosy dość mocno krótkie. I jeśli tutaj celujemy, załóżmy taki 54 rok, to nawet w Polsce te włosy byłyby krótsze, dlatego zrobię taki trick, że po prostu je sobie przypnę nierozczesane. I będę udawała, że to są takie mocno skręcone, krótkie włoski. Ogólnie królowała wtedy trwała ondulacja, zresztą pewnie kojarzycie to z opowieści swoich babć i prababć. Dlatego te włoski były mocno dość skręcone. Polskie fryzury wydaje mi się, że były nieco prostsze od tych zagranicznych, to znaczy jeśli się porówna fryzury załóżmy gwiazd polskich, znaczy gwiazd, no powiedzmy aktorek polskich z tego czasu, a aktorek zagranicznych, to te polskie fryzury gdzieś tam ciągle siedzą w jakimś 49 roku, a zagraniczne już są takie bardziej nowoczesne i te loczki są bardzo tak misternie ułożone. Zresztą fryzjerzy z tamtej epoki, czy to amerykańscy, czy francuscy, oni właśnie byli zdania, że każdy loczek ma swoje miejsce na głowie, powinien być wywinięty we właściwą stronę i jakby cała ta konstrukcja powinna stanowić taką spójną całość, więc w polskich realiach, no powiedzmy, było to mniej możliwe, o tyle też, że nie mieliśmy dostępu do tych najświeższych takich nowinek ze świata fryzjerskiego, więc tam każdy sobie radził jak mógł. Natomiast w porównaniu ze współczesnymi włosami to w sumie te fryzury i tak były dość skomplikowane, jeśli się na nie patrzy tak obiektywnie. Okej, teraz po prostu biorę milion wsówek i postaram się jakoś tak to upiąć sprytnie, żeby to wyglądało w miarę, żeby to miało coś wspólnego z latami 50. Pewnie też słyszeliście jakieś rodzinne historie o tym, że kobiety układały sobie włosy na piwie. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o takie historie, to chodzi głównie o moment zakręcenia tego na wałki właśnie, czy na papiloty, bo pomaga to rzeczywiście ten skręt utrwalić. Ja osobiście tego nie próbowałam, ale kojarzę dziewczyny, które zrobiły takie eksperymenty i faktycznie jest to możliwe. O, super, tak, z tyłu zostały mi jeszcze 2 wałki, no świetnie, brawo Karolina. Powinno się nazywać tutorial, jak wyglądać jak własna babcia. Powiem wam szczerze, że kiedy bardziej się zagłębiałam w temat właśnie polskiej mody z tego samego początku PRL-u, czyli tam pierwszych lat po wojnie i początku lat 50., to w sumie się zdziwiłam, do jakiego stopnia Polki wtedy dbały o wygląd, bo jakby główna propaganda była taka, że ma być prosto i ma być wygodnie i mamy w miarę nie zwracać na siebie uwagi. Jeśli za bardzo się przywiązujemy do tego naszego wyglądu i tego naszego stroju, to no nie jest to jakoś ideał, powiedzmy, kobiecych cnót, wbrew pozorom, i powinniśmy być czyści, powinniśmy być w miarę ogarnięci, ale niespecjalnie, powiedzmy, ekstrawagancko powinniśmy wyglądać. I tak naprawdę no jest taka narracja rzeczywiście w tych wszystkich czasopismach z tego okresu. I jest rzeczywiście tak, że nawet w czasopismach modowych jest zawsze podkreślane, że najważniejsze jest, żeby to wszystko było proste, funkcjonalne. Tam jest cały czas podkreślane słowo umiar, że ma być umiar. Natomiast kiedy się patrzy na zdjęcia, to widać, że tak naprawdę propaganda sobie, a kobiety sobie. I każdy nosił to, na co miał tak naprawdę ochotę. I wiadomo, że do jakiejś tam granicy, to znaczy no jednak uważano na tą zbytnią ekstrawagancję, żeby nie przeginać, bo ona się też kojarzyła troszkę, zwłaszcza jeśli chodzi o jakieś takie dodatki i te sprawy, że to się kojarzyło po prostu z okresem sprzed wojny i z tym podziałem na arystokrację, na takie mieszczaństwo i tak dalej, więc to też były jakby takie skojarzenia, może nie do końca do których chcielibyśmy nawiązywać, jeśli żyliśmy w Polsce za czasów tych właśnie, o których mówię. Widać w ogóle coś tutaj? Okej, poświecę sobie trochę na twarz. Wow. Okej, to są moje włoski na lata 50. No i co, o czym ja mówiłam, zanim przyszedł pan kurier? Aha, no że właśnie to się kojarzyło z arystokracją. A powiedzmy, że w Polsce tamtych czasów nie za dobrze się wiodło arystokracji. Więc mamy zrobione włosy. Jeśli bym chciała zrobić taki historyczny make-up, to tak naprawdę bym tutaj skończyła i zrobiłabym sobie tylko pomadkę i ewentualnie puder, bo powiedzmy sobie szczerze, że tak jak dzisiaj jest tam trudno dostać niektóre amerykańskie produkty w Polsce, tak wtedy dziedzina makijażu była trochę na wymarciu. Nie no, zaraz się przebiorę, nie mogę tak mówić w tej piżamie, to jest okropne. Światło dzisiaj jest niezmiernie interesujące. To jest w sumie ciekawe, bo spotkałam się z taką teorią, że wtedy nawet noszenie uszminkowanych ust było czymś takim niemile widzianym, ale wydaje mi się, że to był na tyle rozpowszechniony trend z czasów wojny, że nie dało się go tak wyplenić i po prostu powiedzieć, że noszenie szminki jest słabe, bo nawet w filmach propagandowych, takich podkolorowanych z początku lat 50. widać, że aktorki noszą te szminki i wydaje mi się, że nie pokazywano by ich jako przykład takiej socjalistycznej kobiety, jeśli ta szminka by była niemile widziana, więc to jest akurat, tak mi się wydaje przynajmniej, że trochę takie
przegięcie w drugą stronę, to znaczy nie wydaje mi się, żeby za pomalowanie ust szminką ktokolwiek wyleciał z pracy, natomiast dużo kobiet tego po prostu nie robiło, a jeśli porównamy to z właśnie jakąś Ameryką, Francją, Wielką Brytanią, gdzie rzeczywiście ta szminka była masowo używana i w różnych odcieniach, ale było to jakby oczywiste, że tej szminki się używa i nie wychodzi się bez niej za bardzo z domu, to rzeczywiście ta Polska trochę pod tym względem, powiedzmy, odstawała. No i te szminki u nas oczywiście najczęściej nie były aż tak mocnych barw, mocnych odcieni, tylko były troszkę przygaszone. Jak wszystko zresztą tak naprawdę, jeśli spojrzymy na ubrania, to one się tym w głównej mierze charakteryzują, że są bardzo stonowane. I te ciuszki właśnie z samego początku PRL-u są mniej więcej tak samo przaśne, jak było wtedy życie, czyli rzeczywiście takie dość szarawe. Jeśli mówimy o polskich ciuchach w każdym razie. To teraz ubiorę się w sukienkę, która jest powiedzmy taką reprodukcją właśnie tego, co mniej więcej wtedy noszono. Ona jest w taki wzór takich małych kremowych groszków na powiedzmy tle koloru cappuccino z kakałem. Nie, to nie jest ten kolor. Ja ten kolor bazowałam na takich projektach, które się pojawiały wtedy w polskich czasopismach. I też na filmach z tego okresu, które są koszmarne. To znaczy ja nie do końca rozumiałam, na czym polegała propaganda ogólnie socjalistyczna i na czym polegały te pierwsze lata komuny, dopóki nie obejrzałam tych filmów. To jest jednocześnie dla mnie fascynujące i przerażające, bo to jest trochę jak oglądanie, nie wiem, jakichś takich prywatnych wideo jakiejś sekty i w ogóle nie wiesz, co się dzieje, wszyscy mówią jakimś innym językiem. I właśnie w tych filmach bohaterki kobiece często się pojawiają w takich sukienkach, które są dość specyficzne, bo one tak naprawdę powiedziałabym, że są typowo polskie, albo przynajmniej typowe dla tego bloku wschodniego, bo trochę odstają od tej mody zagranicznej, a wydaje się jednocześnie, że są nią dość mocno inspirowane, więc te polskie sukienki są bardzo często mocno zabudowane pod szyją, mają czy to jakieś kołnierzyki, czy bardzo taki wąski dekolt i praktycznie ta szyja jest prawie że zakryta i są dość mocno dopasowane tutaj w tułowiu, w talii oczywiście też, chociaż i tak te sukienki polskie w porównaniu z zagranicznymi w talii często są o wiele luźniejsze. No i spódnica zamiast z koła jest użyta z kilku takich klinów, przez co ona bardziej ma taką linię litery A niż taką obłąd, którą kojarzymy tam z filmów z lat 50. I takie poczyniłam obserwacje oglądając takie filmy socrealistyczne. Ta akurat sukienka była bazowana na przygodzie na Mariensztacie. W kilku scenach główna bohaterka ma bardzo podobną sukienkę i podejrzewam osobiście, że wszystkie jakby aktorki, które grają te inne postaci, prawdopodobnie mają na sobie własne ubrania. Zresztą nie jest powiedziane, że ta główna bohaterka też nie nosi własnych ubrań, przynajmniej w kilku scenach, bo takie były wtedy realia filmowe trochę. To znaczy, nawet Danuta Szaflarska mówiła o tym, że no nic nie było jeszcze wtedy, więc ona musiała po prostu chodzić na zdjęcia w swojej jedynej najlepszej sukience i nie zdziwiłabym się, gdyby podobny był przypadek w przygodzie na Mariensztacie. Widzę tutaj mnóstwo nitek, których nie obcięłam, nie powinny tutaj być. Okej, ubiorę to i zaraz wracam. Okej. Nie no, oszaleję z tym światem. Co tu się dzieje w ogóle? Więc to jest takie cóżka. Zaraz wam ją pokażę w całości. Tymczasem przejdę do dodatków, których jakby z natury rzeczy nie może być zbyt dużo. Natomiast coś tam się pojawiało. Przede wszystkim zauważyłam, że kobiety na fotografiach często mają takie zwykłe, proste zegarki. To jest zegarek mojej babci. I takie prościuchne zegarki były powiedzmy przyjęte jako taki praktyczny rekwizyt kobiety pracującej. Drugi rekwizyt to są perełki sztuczne. One też pochodzą z lat 50. To są perełki mojej babci. Powiedzmy, że to było już takie bardziej eleganckie, to znaczy to już było tak bardziej na jakąś prywatkę, na jakieś takie imieniny, natomiast na co dzień do pracy powiedzmy, że takich perełek raczej nie zakładano. Znaczy też zależy od pracy, no ale nie jest to jakieś super praktyczne. Ej no powiedzmy, to tak nie powinno do końca leżeć, one powinny być ciut luźniejsze, ale okej, niech tak zostanie. I tak naprawdę, jeśli chodzi o look taki z początku PRL-u, to jest tyle. Dużo się zmieni po odwilży w połowie lat 50., kiedy te zachodnie wpływy już nie będą tak blokowane i będzie to obejmowało również modę i kiedy tak naprawdę po raz pierwszy w Polsce się pojawią takie produkty, które wcześniej Polki musiały zdobywać albo na własną rękę, albo po prostu same je robić jakimiś chałupniczymi metodami, ponieważ no nawet tak prosta rzecz jak baleriny
tego się nie dało w Polsce zdobyć i wymagało to jakiejś takiej specjalnej inwencji twórczej. Barbara Hoff wymyśliła swój własny sposób na zrobienie balerin z tenisówek. Natomiast jeśli chodzi właśnie o początek lat 50., to był to bardzo taki skromny look. To, co ja mam na sobie w tej chwili, to i tak byłoby uznawane za takie dość eleganckie ubranie. Tak naprawdę większość kobiet nosiła takie zestawy typu bluzka, spódnica, luźna marynarka. Myślę, że wynikało to też po części z tego, że bardzo duża część z nich jednak pracowała, podczas gdy kobiety na zachodzie, zwłaszcza w Ameryce po wojnie, była bardzo mocna ta kultura kobiet siedzących w domu z dziećmi i będących idealnymi paniami domu, podczas gdy w Polsce to było tak średnio możliwe, bo pracowałaś na nocną zmianę w fabryce i nie mogłaś zajmować się dziećmi cały czas. Jednak myślę, że ten odsetek kobiet pracujących w Polsce był znacznie większy. Ta moda też zupełnie inaczej wyglądała, bo musiała po prostu być praktyczna. Co nie znaczy, że nie kombinowano i nie wymyślano swoich własnych rozwiązań. Gorąco mi w tym! Okej, pokażę wam jeszcze całość i kończymy. To by było na tyle. Merci i idę piec mózg. Serio. Życie jest pełne niespodzianek. Cześć! Przypominam tylko, że 5 grudnia wychodzi moja książka Polskie Piękno. Możecie ją zamawiać już na stronie Empiku i link znajdziecie w opisie. Kupujcie! I spadam! Do zobaczyska!